A dzisiaj witam Was. Gdzie czas leniwy powolną strugą płyną wytrwale. Ostatnio z zapytaniem o polecenie jakiegoś fajnego miejsca na Chorwacji zgłosiła się do mnie Anetka, moja przyjaciółka. Pozdrawiam, Anetko. No i w pierwszej chwili jak sobie pomyślałem, że no świetnie, super, to po chwili zdałem sobie sprawę, że to dla mnie jest de facto challenge. Bo wszystkie te miejsca na Chorwacji, w których ja byłem, no 99% miejsc na Chorwacji, w których ja byłem, to zwyczajnie mi się bardzo podobają. No i jak tu polecić komuś teraz, który z tych miejsc? Generalnie polecam całą Chorwację. Jedynie czego nie polecam, to nie polecam pobytu w hotelu, bo dla mnie to jest marnowanie pieniędzy, żeby pływać w basenie na Chorwacji, gdzie mamy Adriatyk, a Adriatyk dla mnie jest największą atrakcją, największą frajdą. Z tego co mi wiadomo, to starożytny Rzym obrał sobie obecną Chorwację jako miejsce urlopowych wojaży. Także no, jest naprawdę co podziwiać. Jedynie czego też mogę jeszcze nie polecić, to jeżeli ktoś kocha piaszczyste plaże, to na pewno na Chorwacji nie będzie miał takiej frajdy jak w innych miejscach, gdzie piaszczyste plaże ciągną się kilometrami. Tutaj raczej kamieniste lub też skaliste dno. Jeżeli ci to nie przeszkadza, to Chorwacja jest dla Ciebie. Dzisiaj mam piękną kwietniową niedzielę. Wszystko zaczęło się dokładnie rok temu. I zanim zaproszę Was na film, chciałem zaprosić Was na krótkie podsumowanie tego roku. Zapraszam serdecznie. Dziś jest ten dzień, który pisze się złotymi literami w historii naszego kanału. Tak, to ten dzień. Nasza YouTube'owa rodzina obchodzi swoje pierwsze urodziny. To już rok od momentu, kiedy zaczęliśmy te niesamowite przygody w świecie YouTube. Let's go. Tak wiele się wydarzyło, że aż trudno uwierzyć, że minął dopiero rok od utworzenia tego kanału. Wielu z Was od samego początku podążało ze mną w tej podróży. To było prawdziwe wyzwanie, ale też i ogromna przyjemność. Chciałbym podziękować wszystkim Wam i każdemu z osobna za wsparcie, subskrypcje, lajki, komentarze, za zaangażowanie. Nasza YouTube'owa rodzina liczy już ponad 2000 subskrybentów i stworzyliśmy razem ponad 30 filmów. Mam ogromną wdzięczność, że jesteście razem ze mną, bo to dzięki Wam zyskuję sens i siłę, aby kontynuować dalszą podróż. Tadam! Ale wiesz, jak to w życiu bywa, pojawiają się też i chmury. Tak też było i w ostatnich miesiącach. Algorytm YouTube nagle strzelił focha i zaczął ograniczać zasięgi naszych filmów. To dla mnie ogromny cios, widząc jak nasze wysiłki zostaną ograniczone. A z Google nie pogadasz. Bezsilność, bezradność. Naprawdę przykre. Żeby się podnieść teraz z tej otchłani YouTube'owej czeluści, każdy gest się liczy. Obejrzyj, polub, udostępnij, subskrybuj, skomentuj. A teraz, gdy wkraczamy w drugi rok naszej działalności, chcę się rozwijać i tworzyć lepsze treści dla Ciebie, dla nas. Ambitny cel na ten rok to 10 000 subskrypcji. I wiem, że droga do tego celu może być trudna. Ale nie martwię się, bo mam Was. YouTube'ową rodzinę, która mnie wspiera i daje siłę do działania. Plan jest ambitny, ale wiem, że razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Potrzebuję Twojego wsparcia i zaangażowania. Twoje zdanie jest dla mnie niezmiernie ważne, więc daj znać, co chciałbyś zobaczyć na kanale, bo w końcu razem tworzymy i dajmy czadu. Górą ty, górą ja, znajdą się szczyty dwa. No, dzień dobry, bracia i siostry. Trochę natury, trochę słoneczka, trochę wody i człowiek zwyczajnie szczęśliwy, przynajmniej ja tak mam. Jestem w Orebiczu, oddam później znać w którym miejscu. A to jedno z piękniejszych miejsc, na którym miałem przyjemność bywać. Sam camping znajduje się bezpośrednio przy przepięknej trasie z Dubrownika do Orebicza. Jakieś około 3 km od samego portu w Orebiczu, skąd można się dostać na Korczulę. Ale wjeżdżając na camping bezpośrednio przez bramę wjazdową, rozpościera się przepiękny widok na lazurowy Adriatyk. No myślę, że camping Lavanda to spokojnie można nazwać glamping, teraz takie modne słowo jest. Bardzo bogata infrastruktura przygotowana dla gości. Moją uwagę szczególnie przykuła wydzielona plaża dla kudłatych przyjaciół. Oczywiście miejsca do mycia naczyń, pralnia, plac zabaw dla dzieci, restauracja, wypożyczalnia kajaków, desek surfingowych, świetne zacienione miejsca na plaży z leżakami. Dla mnie jednak najbardziej zachwyciła mnie dbałość o czystość w sanitariatach. Poziom utrzymania czystości na tą przysłowiową 6 z plusem. Dla mnie ten camping to naprawdę oaza spokoju i komfortu, której nie sposób zapomnieć. To nie tylko ze względu na tą wyjątkową infrastrukturę, ale również ze względu na wyśmienite jedzenie serwowane w restauracji. A trzeba pamiętać, że dobre jedzenie podnosi każdą podróż na wyższy poziom. Będąc w Orebiczu, a nie odwiedzić Korczuli, to grzech. A Jogzasu nie będę. Ale nie ruszę się nigdzie, jak nie odwiedzę mojej ulubionej oazy. Dobry den. Ile dałeś? Jedną, dwie, trzy. Jeszcze jedna świeczka, bo pan tam jest na. A no to ja tutaj mogę dofilmować. Druga będzie jaki jest?
owoce leśne, jogurt i mango? Tak, proszę. Nie. Bardzo dziękuję. Też. Proszę pana. Dziękuję. Mój lodzik. Dziękuję, do widzenia. Miłego dzionka. Papa. Taki lodzik piękny. Najlepsze lody na świecie. O, jest bardzo gorąco dzisiaj. Podróż na Korczule trwa około 15 do 20 minut. Oto czysta przyjemność teraz. Ja jestem w cieniu, a gdy zawiało wiaterkiem, to jest naprawdę przyjemnie. Odwiedzenie Korsuli to dla mnie czysta rozkosz. Korczula składała moje serce już 15 lat temu, nawet więcej. Korczula zwana też Małym Dubrownikiem. A odwiedzenie jej jest dla mnie nawet przyjemniejsze niż odwiedzanie Dubrownika, z tego względu, że nie ma tu takich tłumów. A atrakcji jest co niemiara. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś wspaniałego, bo tu mieszanka kulturowa jest ogromna. Począwszy od Greków, Rzymian, poprzez Wenecjan czy piratów, a dalej też i Austriaków i Włochów. Jest niesamowity klimat. Na Korczuli od wieków opowiadane są różne odmiany winogron, ale na szczególną uwagę zasługuje Posip. Jest to odmiana winogron, która rośnie głównie na południowych stokach wyspy i już ją starożytni uprawiali. Z tych winogron produkowane są wina o charakterystycznym, pełnym smaku, cokolwiek to znaczy, bo ja alkoholu nie piję. No ale wina te zyskują coraz większe uznanie na lokalnym rynku w Chorwacji, ale i nie tylko. No, na Korczuli też znajduje się dom Marco Polo, ten domniemany dom Marco Polo. Spróbujemy go odwiedzić. Ciasno chciałem zobaczyć. Trepecakiem. Ścian. Dobra. No takie to te schodziny. Upociłem się. Pan mówi, że dzisiaj jest lżej niż wczoraj. To mój bilecik, który drapłem. 5 braczków. I lecimy do góry. Powodzenia, Piotrek, sprzeda ci się. Ciasno.
A ja pierdziu ciasto. Zamknięte już od 2 czy 3 lat, go remontują, tam jakaś historia z dokumentami nie wchodzi. Ale jak rozmawiałem z tym panem od biletów na wieżę Świętego Marka, to mówił, że to jakby niepotwierdzony jest, że on tu kiedykolwiek był. Prawdopodobnie mieszkał, prawdopodobnie stąd, tu jego rodzina żyła, ale czy on tutaj żył, to nie jest pewne. Podróże kształcą? No to coś wam opowiem. Pierwszy raz na Chorwacji wylądowałem dopiero na początku XXI wieku. To był chyba 2003 albo 2004 rok. W tamtym czasie prowadziłem firmę. Miałem kilka lokali, w których prowadziłem sprzedaż. Dwa z nich były moją własnością. Piękne mieszkanie, samochód. I wszystko to sprawiało, że wydawało mi się, że jestem osobą zamożną. A jak to mówią, podróże kształcą. Zapowiadało się piękne lato, koniec czerwca. Wstawiłem dzieci po zakończeniu szkoły do moich rodziców, a ja zacząłem zmagać się z remontem domu. Plan był chytry. 2, maksymalnie 3 tygodnie. Taka i taka kwota pieniędzy zaplanowana z góry ściśle. No i jazda. A jak ktoś miał do czynienia z panami od remontów, to wie, o czym mówię. Tak, instalacja miedziana, instalacja elektryczna. Przesunięcie tutaj jednej ścianki, drugą troszeczkę wyburzyć. Kuchnia, meble, etc. Ubikacja, łazienka, czyli flizowanie, cyklinowanie. Miało trwać 3 tygodnie, a po 6 tygodniach zachciało mi się odpocząć od tego wszystkiego. Zapakowałem rodzinę do Pandy, bo kilka tygodni wcześniej sprzedałem Berlingo. Miałem taki chytry plan, że szybciutko się tu ogarnę z tym remontem i potem za te zaoszczędzone pieniążki kupię sobie świetną furkę. I co mogło się nie udać? Niech pomyślę. Chyba wszystko. Po tych 6 tygodniach byłem styrany jak koń po westernie, a chałupa była cały czas w gruzach. Zbliża się koniec wakacji, panika w oczach, gdzie te dzieciaki wrócą, jak mieszkanie jest nie do użytku. No a wcześniej jeszcze pojawia się pytanie, a gdzie na wakacje? Bogdan, kolega, z którym miałem jechać, wymyślił balaton. Tak sobie pomyślałem, no te 300 km z hakiem z Krakowa, no to i Pandą dam radę. Około 13-14 byłem nad balatonem, no i rozglądam się za tymi atrakcjami. Wszedłem do tej zupy, wody po kolana, w kolorze brąz i wtedy do mnie dotarło. Ojciec zawsze ma rację. Gdy przed wyjazdem ojciec mnie zapytał, gdzie jedziecie na te wakacje? Ja mówię, ja jadę nad Balaton. On mówi, to lepiej jechać kilka kilometrów dalej nad Adriatyk, bo ten Balaton to taki duży staw jest. I wtedy te słowa do mnie tak dotarły z taką siłą. Spróbowałem chwilę odpocząć nad tym Balatonem. No i co? Szczeliłem drzwiami od Pandy i pojechaliśmy. Droga była koszmarnie męcząca. Zrobiło się już za chwileczkę ciemno. Cały dzień na nogach, a to już byłem wcześniej wykończony. Nauczyłem się pić espresso w tej podróży, bo cappuccino i Red Bull kosztowało za dużo, więc kupowałem espresso. Dojechaliśmy na miejsce. Dojechaliśmy na wyspę Kirk. Nie wiem, skąd się pojawił pomysł, żeby jechać na wyspę Kirk do miejscowości Baszka. Dojechaliśmy na tą wyspę Kirk gdzieś w okolicach godziny 2 w nocy. Krążyłem po tej mieścinie, żeby znaleźć jakąś miejscówkę do zaparkowania na noc i wjechałem w jakąś dzielnicę imprezową. Małolaty przed wejściem do klubu, przewieszeni przez barierkę, brzegałem jak koty. No masakra. Gdzie ja z tymi dzieciakami przejechałem? Uciekłbym, ale nie miałem już sił na kontynuowanie jazdy. Marzyłem, żeby chociaż chwilę się przespać. Zatrzymaliśmy się gdzieś w krzakach na jakimś wzgórzu, gdzie nie było zakazu zatrzymywania się, a rano obudziły nas. Jak to przysłowie mówi, podróże kształcą i to była naprawdę piękna lekcja. Okazało się, że w języku ojczystym niespecjalnie mogę się dogadać. Angielski na poziomie -1. Finansowa nędza. Cały skrzętnie budowany mój świat legł w gruzach. I to tam zakochałem się w Chorwacji. Pomimo tego, że zwiedziłem jeszcze kilka innych krajów do Chorwacji, albo inaczej, na Bałkany, wracam najchętniej. Najpiękniejsza część świata, jaką do tej pory miałem przyjemność zobaczyć, a widziałem ich trochę.